Witam serdecznie. 3 luty 2024 rok, godzina 14:49 i tak właśnie wygląda nasz horoskop. Proszę zwrócić uwagę. Tak wyglądają nasze aspekty. Tak wygląda nasza dwoda samca Słońca. No i nasze jakości żywiołowe. A nie przedstawiałem się. Ryszard Borowiecki, oczywiście, że tak. Kwadratura Słońca z Księżycem. Czyli jesteśmy już bliżej nowiu. I bardzo dobrze, że jesteśmy bliżej nowiu, bo się zacznie. Pluton, który właściwie odgrywa największą rolę w tej chwili od swojego znalezienia się w wodniku. Będzie tą rolę pełnił taką do retrogradacji. I między innymi skutek tego spotkania, które wczoraj pokazywałem tutaj pana prezydenta, o tym nazwisku. Wiecie gdzie? O, proszę. I tak wygląda kosmogram. Popatrzcie sobie. Teraz popatrzcie sobie na aspekty. No i tutaj na żywioły jakości. Postać, powiedzmy, że jeżeli się nie pomyli, to będzie kultowa. Jedna z najważniejszych postaci obecnie w historii, no nazwijmy to nawet świata. Teraz wam coś pokażę. Przyjrzyjcie się aspektom. Kwadratura Słońca z Księżycem. Teraz popatrzmy sobie tutaj. Patrzcie, Księżyc zamyka. Księżyc będzie szybciej idzie i zamyka, idzie do nowiu. Oczywiście w wadze. Księżyc jest w lewie, czyli we władzy. Z kolei Słońca jest w wadze i w ładzie Panny. Ja nie będę omawiał tego kosmogramu, bo nie ma sensu w tej chwili, dlatego że większość osób w ogóle nie pojmuje astrologii, a te osoby, które pojmują, no muszą się jej nauczyć. I to jest największy ambaras tego wszystkiego. Ale o co chodzi z tym Plutonem? Popatrzcie sobie w perspektywę działań, te, które są dookoła nas. Zobaczcie, co się dzieje w Berlinie, co się dzieje w Brukseli, co się dzieje na naszej granicy i co wytwarzają ci ludzie, którzy żyją po prostu z Plutona. No co to ukrywać? Z Ziemi. On jest władcą podziemi, ale nie tylko podziemi. Wszystko, co nasza stopa dotyka, to dotyka właśnie tego Plutona. I teraz zobaczcie, trzęsienia ziemi, te wszystkie rzeczy. Teraz, czy ci rolnicy mogli zatrzymać trzęsienie ziemi? Na przykład tutaj w Europie. Dlaczego tam gdzieś w Azji są, a tu nie ma? Oczywiście, że tak. Pamiętacie, jak zginął pan prezydent Kaczyński i jak wybuchł wulkan? Jak nisko musiały samoloty podążać tutaj na pogrzeb i kto? I teraz zwróćcie uwagę, jak to jest, jak to funkcjonuje wszystko, jakie są sytuacje, jak to wszystko działa, jak to się patrzy. Mnie bardzo cieszą ci rolnicy, dlatego że w nich jest siła narodu. To jest właściwie, jeżeli patrzymy, to jest ta druga siła wyborcza. Bo pierwszą siłą na pewno są tak zwani miastowi. Ale ilość ludzi związanych z rolnictwem
to w naszym narodzie jest 70%, w tych narodach cywilizowanych no powinno być 10, tak? Albo nawet 3, na przykład tak się prognozowało kiedyś na akademiach ekonomicznych, co właściwie było takim skutkiem, gdzie 70% to były usługi i teraz trzeba brać pod uwagę, im więcej było usług, tym państwo było bardziej, powiedzmy, stateczne. Przynajmniej ja się tak uczyłem. Nie wiem jak państwo, ale przynajmniej mnie tak tłumaczono, a skończyłem dosyć ciekawe kierunki ekonomii, takie dosyć. Nie zawsze się z tym zgadzałem i między innymi działania, które były ekonomiczne, dzisiaj właściwie no, trzeba przyznać, że się nie sprawdzają, ale niektóre robią dobrą karierę. Teraz, jeżeli patrzymy na nasz dzisiejszy zegar, no, Merkury z Plutonem, tak, tutaj właściwie tak, przepraszam, Słońce z Księżycem w kwadraturze, Słońce w kwadraturze z Jowiszem, fantazja, cały czas i z Uranem, fantazja. I teraz trzeba zobaczyć, co Pluton robi. Pluton jest w koniunkcji z Marsem i z Merkurem. To jest napięcie nieomalże. Jeżeli Pluton jest w koniunkcji tutaj, w tym miejscu, bo to jest ta data, przepraszam, to jest data dzisiejsza, tak? A tutaj mamy tego Plutona z Marsem. No popatrzcie, nie umiem sterować. Mars z Plutonem w pobliżu. I teraz popatrzcie sobie tutaj. Pluton z Marsem i teraz nie za bardzo mogę to pokazać. Zaraz palcem przycisnę i dopiero wam pokażę. O, tutaj w tym miejscu, powyżej mojego palca. I teraz popatrzcie sobie równolegle. Mamy Plutona, a w pionie mamy Marsa. I jest taka, powiedzmy, że kropka z takim przecinkiem. To nazywamy koniunkcją. Siły identyczne. Mars jeszcze nie jest dokładnie bo to jest 8-stopniowa koniunkcja, czyli 8 stopni jest pomiędzy. Jeszcze nie jest to finał. Lada moment Mars dojdzie do tego, tylko nie wiem, czy czasami nie sprawdzałem, czy czasami nie przejdzie w retrogradację już Pluton, ale dopóki Mars, i teraz tak, Mars jest w koziorożcu, czyli we władzy. Zobaczcie, jak się zachowuje Bruksela, popatrzcie sobie, jak się zachowują ci, którzy tam, ta pani von, coś tam. Dziwne, że z takim tytułem idzie, ale to tak jest. No, mamy takiego... Znaczy nie mamy takiego, tylko mamy takich. Jeżeli przyjrzycie się rewolucji rosyjskiej, to wszystko, to co stworzyli tam Trocki, nie Trocki, te wszystkie, to wszystko byli, tak powiedzmy, że arystokraci. Tam nie było ani jednego robotnika, ani jednego, przypuśćmy, z chłopów pańszczyźnianych. Nikogo tam nie było takich. Nie. No macie Dzierżyńskiego. Przecież Dzierżyński, dlaczego Dzierżyński się tam dostał? Bo on chciał wymordować Moskali za to, że mu zamordowano tą narzeczoną. I on się mścił, a to, że wszedł w ten układ, no to się mścił tam. Rosjanie nie pojmują. Ja cały czas chciałbym, znaczy już te możliwości prawie mam, ale prawie, nie wiem czy zdążę oczywiście, ale zrobić film taki naprawdę o Dzierżyńskim, takim z historykami, ale z tym, że to powinien być film, powinny być 2 filmy. Jeden taki dokument, prawdziwy dokument. I dla mnie, no co tu ukrywać, ale powinni to robić najlepsi dokumentaliści, najlepiej, żeby było 3.
żeby robili wspólnie razem, jakby 3 wersje, bo trzeba by było spojrzeć tak, przede wszystkim z punktu widzenia, dlaczego? Dlatego, że jeszcze rodzina Dzierżyńskiego istnieje w Polsce i są papiery na pewno w rodzinie, jakim był Dzierżyński, jaką potraktował. To co wiem, to siostra mieszkała na Pradze po wojnie. Była już staruszką, ale mieszkała. I pani Dzierżyńska, podejrzewam, że na pewno miała dzieci, a jeżeli nie miała dzieci, to kuzyni. I wśród tych kuzynów na pewno jest jakaś prawda. Kiedy no, trzeba, bo one tak co do rodziny to nie za bardzo. Teraz patrząc się na to, co on stworzył i jak on to poprowadził, a dlaczego mówię o tym? Dlatego, że mówię o tej rewolucji. I teraz mamy tych rewolucjonistów, takich, no oni zrobili to za pieniądze, wiemy skąd mieli te pieniążki, no i teraz mamy, czy można by tego pana, który jest tutaj, powiedzieć, że jest czy nie jest, ten tutaj z Argentyny, on się przeciwstawia temu. I całe szczęście, że on tak, nie ma rodziny, ma tylko siostrę. Jest taki, teraz czy on jest marionetką, czy nie, to nie chodzi o to, tylko ten punkt, którym on wygłosił to tutaj, w tym, tutaj przy panu, który robi tą rewolucję kulturową, zrobił ten wykład i ten wykład jest przełomowy w myśleniu narodów, tamtych przedstawicieli. Oni dostali problem nie do zniesienia. Dlaczego? Dlatego, że ten wykład stał się wykładem jakby proroczym. Argentyna jest ogólnie znana, dlatego, że jest ona w pamięci, no przypuśćmy, naszych dziadków czy pradziadków. Jeżeli patrzymy na młodych ludzi, to pradziadków. Jeżeli patrzymy na takich moich, to są moi dziadkowie. Dlaczego? Dlatego, że to było jedno z najbogatszych państw na świecie. I nagle przez ten właśnie układy demokratyczne, ale tej demokracji, nazwijmy, ja nie chcę mówić tam innej, ja wolę kolorami, bo jestem plastyk, czerwonej, zniszczyła się. Chociaż w Stanach odwrotnie jest, niebieskiej. Dobrze, nie będzie tej niebieskiej. Pamiętacie, jaką koszulę nosił pan Kwaśniewski? Niebieskiej. Ja przez wiele lat nie nosiłem koszul niebieskich i w gruncie rzeczy mam chyba 2 niebieskie koszule, które od niedawna rozpocząłem noszenie. A tak to nawet jak miałem programy w telewizji, gdzie właśnie nie powinno się, to nosiłem wszystkie koszule, tylko nie niebieskie. Nawet taką miałem żółto-zieloną koszulę i żółtą. I wszystkie koszule miałem, ale tylko nie niebieską, żeby się nie utożsamiać z tym człowiekiem. I z tymi poglądami. I do dzisiaj mam nie to, że awersję do tego człowieka, nie, dlatego, że on jest klakierem tego, czego nie powinniśmy dotykać. On bardzo mądrze mówi, to jest złotousty człowiek, tak jak Rakowski. Też następny złotousty. O Rakowskim mówiłem w związku z Sieradzem. Ci, którzy oglądali, to wiedzą. A teraz Sieradz to jest właśnie ten pan, który w tej chwili właściwie powinien być na granicy polsko-niemieckiej, a właściwie pojechać do Berlina i tam skandować jesteśmy tutaj też. Dlaczego jestem zafascynowany tym? Pierwsza, najważniejsza rzecz. Podpisano ten układ, gdzie tutaj były bazy. Wiecie, przez kogo? Przed chwilą mówiłem to nazwisko. To jest jedno. W porządku, zostało to zlikwidowane. Ale można wprowadzić tutaj do tego kraju wojsko. Obcego narodu. Po co? Teraz jeżeli my rolnicy spacyfikowali, nazwijmy to tak, rolników, to dobre słowo, niedobrze zastosowane, ale wiecie, o co chodzi. Wspomogli pacyfikacją tego terenu, no bo tak to trzeba nazwać, i oni wspomogli nas,
czyli naszych rolników, to teraz główne masy, powiedzmy, że armii, czyli tak zwani żołnierze, wywodzą się właśnie z rolników. Ja w wojsku, słuchajcie, moim dowódcą mojej jednostki był technik weterynaryjny. Takie wykształcenie miał. A był w stopniu dosyć wysokim. Zresztą zresztą co tu ukrywać, weźcie zobaczcie, kim był Kiszczak. Przecież żadnego wykształcenia nie miał. Żadnego, kompletnie. Wiecie, ile jest w wojsku? Ja nie wiem, czy do tej pory, ale ile było takich Kiszczaków? Ja mnóstwo tego znałem. Akurat mieszkałem także mieszkałem w Gdyni, poznałem tego komandora. No to już wszyscy wiedzą, kto to jest. A kiedyś opowiem, dokładnie opowiem, jeżeli zdążę opowiedzieć, bo to nie jest interesujący temat. Potem następnie przeniosłem się do Władysławowa. We Władysławowie też było dosyć ciekawie. Ośrodek sportu, o którym bardzo często bębnił profesor Leszek Weres. Ja w tym czasie akurat byłem. I to było wtedy. Potem następnie przeniosłem się do Kołobrzegu. W Kołobrzegu kto stacjonował, a znam doskonale właśnie miejsce pana Rakowskiego i tutaj działania. Dla mnie nie jest to problemem. Problemem jest dla mnie tylko to, czy jest to prawda, czy nie. I kiedyś wam opowiem, może znajdę to na YouTubie. Jeżeli znajdę to na YouTubie, to będę klakierował tutaj, jakie dziwne rzeczy i jak się przekształca prawda. I ja mówię cały czas o Ciałkowskim. Cały czas mówię o Ciałkowskim i Wikipedii. Jak można obrócić zupełnie inaczej. Więc, a w tej chwili to, co się dzieje, zobaczymy, jak Francuzi pójdą, bo lada moment jest to spotkanie, chyba za tydzień jest to spotkanie we Francji. To ekonomiczne, to największy ośrodek ekonomii, który jest od bardzo dawna, to jeszcze chyba od czasów napoleońskich. To jest miejsce takiej ekonomii cichej ekonomii, bo także mówiło się o Anglii, ale w Anglii to jest co innego, tam jest kształcenie tych ekonomistów, a tutaj jest właśnie taki właściwie wypuszczanie. Nasza Politechnika Łódzka ma filię, jakby skończy się studia dwustopniowe. Ci, którzy oglądali mnie w TOI, to była taka dziewczyna, która właśnie skończyła i pracuje we Francji. Była ze mną razem w programie. Nie wiem, czy pamiętacie, mogliście pamiętać taką dziewczynkę. Dzisiaj ma dziecko, męża, przemiłego męża, ale mąż jest jednak Polakiem, ale z tego pokolenia jeszcze takiego późnego pokolenia, takiego jeszcze przedwojennego. Znaczy rodzice chyba przed wojną jeszcze chyba wyjechali, jeżeli się nie mylę. Pewnie tutaj pozdrawiam Ciebie no i dziecię się urodziło niedawno, także już jest, ale wszystko w porządku. Dobrze, zostawmy. Mamy kontakt, cały czas mamy kontakt i przemiły kontakt. Ja zresztą bardzo się cieszę, kiedy dzwoni, bo jej koleżanki, kiedy dzwonią, w ogóle z tej Politechniki wtedy niektóre osoby zrobiły ogromną karierę i ona zrobiła też tą ogromną karierę. Może kiedyś połączymy się na tych łączach w Owsece, będziemy rozmawiać o Francji, dlatego wszystkie wiadomości, jakie mam z Francji, właściwie mam między innymi to jest jedno z głównych źródeł, dlatego że jest to osoba wykształcona właśnie w tym języku i w tym układzie i tam będąca. I na stanowisku no coś takiego jak generalny dyrektor, tak? No to jest bardzo wysokie stanowisko, nawet u nas w Polsce. I rozmawialiśmy wielokrotnie, ona opowiadała o tym tutaj w telewizji, rozmawialiśmy naprawdę o wielu rzeczach.
I to jest bardzo istotne. W dodatku, co tu ukrywać, ale francuska poetka, jedna z najważniejszych, która chyba już nie żyje, a nawet, szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, jak ona się nazywała, wyszła za mojego mamy przyjaciela od dziecka we Francji. Chyba już niektórzy wiedzą, oni mieszkali właściwie na granicy pomiędzy Szwajcarią a Polską. Ja miałem nawet tam, Szwajcarią a Polską, Szwajcarią a Francją. Ja miałem nawet tam jechać i mama poznała ją, tą poetkę. Przemiła osoba, bardzo kulturalna i taka, której właściwie nie ma. Ja nie mówię, że podobna do pani Szymborskiej, nie, to nie ten typ. Ten typ to uciekał wręcz, a uciekała, no, był powód do ucieczek, no więc nie ma co, bo... No i teraz mamy właśnie, ale popatrzcie, cały czas mówię wokół pewnej historii i wokół pewnego koloru czerwonego. I ten czerwony kolor, albo niebieski, jeżeli z punktu amerykańskiego to niebieski, z punktu widzenia tutaj europejskiego czerwony. Czerwony kolor jest bardzo przyzwoitym kolorem, ale tylko wyłącznie w stosunku do artystów. Dlatego, że artyści dobrze się czują dokładnie w marksizmie. Teorie Marksa wobec twórców jest prawidłowe i w pewnym momencie w szkolnictwie. Dlaczego? Dlatego, że ta teoria marksistowska, czyli dokładnie skorpioniasta, bo to jest skorpion, to jest przede wszystkim bankowość i rozdawnictwo. Czyli bank, który zbiera pieniądze i rozdaje. I teraz to jest właśnie to pogranicze życia i śmierci, które jest najbardziej niebezpieczne. I teraz ten kapitał, ta książka, która powstała, jest właśnie, jeżeli patrzymy na ilość wydań, to nie ma takiej książki na świecie, która by pobiła tą książkę, jeżeli chodzi o propagowanie i wydawanie jej. Nie ma takiej. Żadna książka nie pobiła. Ani Księgi Wed, ani Pismo Święte. Żadne, zupełnie. To nie ma mowy. To do tej pory jest to czasami dla niektórych no, głupota. Ja kiedyś pokażę wam drugą książkę, ale to muszę ją zakupić, a ona jest troszeczkę drogawa i nie za bardzo mam miejsce także na tą książkę, bo kolubryna jest taka duża. Chyba się orientujecie i wywodzi się z samego Berlina i też jest pod znaku Skorpiona. Berlin jest pod znaku Skorpiona. Akurat ten człowiek nie był Skorpionem, bo był... Ale zaraz. Tutaj by trzeba było się też zastanowić, ponieważ właśnie blisko jest ten Mars. Tak? I Plutona. No i właśnie, czy to się nie zachodzi i nachodzi. I musimy patrzeć, i to jest cały czas ten typ świadomości takiej, że wszyscy jesteśmy równi, wszyscy mamy zdjęte te insygnia, tutaj, znaczy nie wiemy, czy to jest marszałek, czy to jest podmarszałek, czy to jest tylko ten, który zamiata i tutaj przed no, tym sejmikiem, czyli to, co śpiewał pan Rosiewicz w Sopotach Dolnych, tak, festiwal, wiecie, o co chodzi. Ja najbardziej lubię te witaminy, wiecie, to jest zupełnie... Ja zresztą uwielbiam Rosiewicza jako człowieka, twórcę z tą jego wielką muchą charakterystyczną. No i zawsze uwielbiam jego teksty, które są tekstami, no w gruncie rzeczy do tej pory, bo ten pan, który ciągle jest tam, z tą teczuszką, bo właśnie uciekł z tych obrad i boi się tego patriotycznego ludu, który tam pali te opony. I ja w ogóle byłem zdziwiony, jak oglądałem to wszystko. Dlaczego się pali opony? Po co te opony? Co ma wspólnego palenie opon z rolnictwem? No i wreszcie ktoś mi tam wytłumaczył z tych programów niezależnych. Nie pamiętam, który to program był. I słuchajcie, to chodzi o to, że paląc
jest ekologia naruszona. Tylko produkcja opon nie jest ekologiczna, tak? A palenie opon nie jest ekologiczne, a w dodatku dwutlenek węgla jest ekologiczny, czy nie jest ekologiczny? No jeżeli byśmy zlikwidowali dwutlenek węgla, to znaczy, że nie mamy fotosyntezy. No to trzeba... Ja nie wiem, czy ci ludzie nie chodzili do szkoły, no ale co to ukrywać? Ci najbogatsi w tej chwili postacie albo uciekły do Pisma Świętego, czy tam w ogóle do Pism Świętych, tak, ten pan, który był w Polsce niedawno, który nawet się nie pochwalił tym, że był, a był tylko wyłącznie w Oświęcimiu. I chyba nie, to jest najdziwniejsze, że ten niemiecki obóz koncentracyjny na terenie Polski miał zupełnie inne funkcje. Jakim cudem my nie potrafimy, kiedy na przykład był człowiek, który doniósł do Stanów Zjednoczonych, czyli jeżeli się nie mylę, to chyba nie pamiętam jak nazwisko jego było, zresztą też bardzo dziwna postać, ale nieważne. I Amerykanie przecież... A teraz oglądałem ostatnio taki program i właśnie mówiła pani, która wydała książkę o kapitalizmie, który wspomagał Adolfa Hitlera. Kto to był? I zaczynała mówić od początku, co to były za postacie, które dla nas już są kultowe. No chociażby Hugo Boss w odzieży. No nosić garnitur Bossa to jest wyróżnienie. A z tego wynika, że absolutnie nie wolno nosić, chociaż ja uważam, że sam chodziłem w tym jego, nie wiem, z 8-9 mam marynarek Hugo Bossa, bo ja się w nich dobrze czuję. Potem następnie co do Mercedesa, co do doktora Edgera, tego właściwie farmaceuty, który tam te nie kiśle takie, jako dziecko uwielbiałem to. Był taki proszek, który miał smak właśnie banana i to się z siadłym mlekiem rozrabiał i robił się coś takiego jak budyń, tylko był chłodny, ale o smaku genialny. Tylko dzisiaj bym tego nie wziął do ust, ponieważ no, troszeczkę się podkształciłem i wykształciłem w tej historii właśnie tutaj. Przede wszystkim, no co tu ukrywać, szkołę największą dostałem, kiedy byłem kynologiem, kiedy musiałem swoje psy skarmiać, a był, wiecie, ten stan wojenny i były te dziwne rzeczy takie, przychodziły dary, niedary, wszystko było bardzo ciężko do zdobycia. Właściwie, a jeszcze wcześniej była taka afera z pasztetówką. Pamiętacie, że się mówiło, że pasztetówka jest robiona z papieru toaletowego. I to była autentycznie prawda. To dodawano tej celulozy tak zwanej. Ale słuchajcie, niedawno był mój znajomy w Niemczech, jest kierowcą i opowiadał, że był w fabryce produkcji mączki z drewna. Ja już o tym opowiadałem. I tą moczkę się dodaje do różnych tam artykułów spożywczych typu, no przypuśćmy margaryna, czy tam czekolada, czy jeszcze coś. I to Niemcy, i to wyobraźcie sobie, wymyślił jakiś farmaceuta, tylko nie wiem, czy czy w czasie I wojny, czy po I wojnie. Nie kojarzę. Ale był na ten temat nawet film, on chciał, czy on był farmaceutą, czy był piekarzem? I drewno właśnie sproszkowane dodawał do pieczywa. I to drewno sproszkowane do pieczywa chyba do tej pory się dodaje do tych przetworów, znaczy do tych specjałów, tak? Więc możemy się czuć jak Turkuć Podjadek, jedząc to, albo może nam, jak mamy odbija nam się, tak, czyli mamy taką czkawkę żołądkową, to znaczy, że żeśmy chyba połknęli przyjaciela kornika. Także tutaj w tym wypadku jesteśmy naprawdę rewelacyjni. I teraz nie wiem, czy rozumiecie, o co mnie chodzi. O co walczą ci rolnicy? Żeby tego właśnie nie było.
Ja nie wierzę niemieckim rolnikom, bo oni już są przyzwyczajeni do tego turkucia podjadka w żołądku, ale my nie. Ale pod Poznaniem mamy tą fabrykę, tam jakieś chrząszcze, czy chrabąszcze, czy tam jeszcze jakiś dżownic. Zresztą ja kiedyś oglądałem taki film, to było bardzo dawno temu. Jak były modne, przyszły dżownice kanadyjskie do utylizacji kompostu, znaczy do budowania, przepraszam, nie utylizacji, do tworzenia kompostu, ale z odpadów żywieniowych. I był wtedy taki program równocześnie, właśnie w tym samym momencie, kiedy te dżownice wrzucono do jakiegoś takiego sita, wymyto, wrzucono do miksera i zrobiono z tego taki koktajl i ktoś się zapijał tymi dżownicami, że to jest takie zdrowe, bo to ma ileś tam set białka i jeszcze czegoś. To był taki skrót od tych dżownic kalifornijskich do marchewki, którą się hoduje w tym humusie, tak? Bo to humus się chyba nazywa, to co one przetworzą. Więc żeby ominąć ten humus, to od razu i także krówkę, to od razu te dżownice połknąć. No, ja pamiętam, kiedy moja koleżanka siedziała koło mnie i widziałem, jak w niej się tak, wiecie, jak pies zje dużo trawy takiej, przeważnie perzu, to on też czyści sobie żołądek. No więc ona chyba też miała ten odruch taki, no nie mówię o zwierzęcy, bo to nie jest prawda, to zresztą tak robią właściwie wszystkie zwierzęta mięsożerne, że muszą to zrobić ze względu na to, że jedzą całymi kawałami i one muszą oddać to, a tą drugą stroną, tak jak pan Cejrowski mówił, że na początku piecze i na końcu też piecze świnki, to tu i tu piecze. Taki w jednym programie pokazywał, to tak samo z kośćmi jest, ale tutaj zwierzęta właśnie znaczy mięsożerne, no nie wiem, czy króliki oddają, czy nie, nie wiem, czy trawożerne. Moja chomiczyca wszystko ładowała w te wory i to ile się dało. Czasami te worki były większe od niej. Uciekła. Dlatego, że miałem za niskie akwarium, a za wysoką, no wsadziłem tam kawał gałęzi, a ona po tej gałęzi uciekła gdzieś. Mieszkałem wtedy w blokach, a pomiędzy jednym a drugim mieszkaniem były takie dziury, bo była ta rurka od kaloryferów przeciągnięta, a oprócz tego było, tak mniej więcej tak to wyglądało. A nie było jeszcze tej pianki krylaminowej, żeby można było tam zalać, a można było tylko zalać gipsem, a kiedy się zalało gipsem, to komuś można było spuścić to na przykład na telewizor. Tak? Także strach było to zakleić, więc to się zakrywało tam jakimś papierem, najczęściej tym pasztetowym papierem, bo to był najbardziej taki popularny papier, zresztą z bardzo dużymi zaworami takich drzask. Dlatego on się, czasami mówiło się, że on jest glans papier. Na to, tak po koleżeńsku, tam z nadrenu, to co dzisiaj właśnie oni reprezentują, glans papier. Więc mam nadzieję, że oni wygładzą ten układ i wreszcie ten świat zmądrzeje. I to jest właśnie ten punkt Plutona, na który czekałem. Byłem ciekaw, co Pluton zrobi i zobaczymy jeszcze. Musimy obserwować Plutona, bo on teraz dojdzie do retrogradacji, będzie wracał, dopiero będzie prześwietlał. To będziemy mieć taki ubaw, że słuchajcie, jeszcze nigdy takiego ubawu czy zabawy, niech będzie zabawy, będzie ładniej, takiego poloneza jeszcze nigdy nie było. Ale to będzie taki, nie ten przedmaturalny, nie, to będzie taki narodowy. I pamiętajcie o tym, że my żeśmy spowodowali to wszystko. I tutaj jest gro właśnie wszystkich dziennikarzy, wszystkich, którzy pracują w mediach, żeby udowodnić, że to my. A od momentu którego? To przypomnijcie sobie, co było w momencie, kiedy on wszedł. Przypomnijcie sobie, co on zrobił. I właśnie od tego budujemy świadomość, od wejścia tego Plutona.
My sobie nie zdajemy z tego sprawy, że ten Pluton wtedy i te osoby, które w tej chwili są, to co mówiłem tutaj, to co pokazuję tutaj, te osoby nie zdają sobie sprawy, te, które są na ciepłych posadkach. Co one robią? Że kosmos ma większe znaczenie niż myśl ludzka. Że ten układ, który jest teraz taki modny, ta sztuczna zabawa myślowa, tak, bo mógłbym inne słowa, ale boję się tego, wiecie o co chodzi. Boję się tego tutaj, bo kosmos wyraźnie pokazuje to, co mówiłem. Kosmos ma swoje widzimisię i nie może człowiek sterować tym. Nie może pan jakiś tam o nazwisku, takim jak żeśmy przezywali naszych sąsiadów kiedyś, tak? Bo się mówi nawet na stawce większej niż życie, czy na przykład podczas tego Rudego, tak? Jak to 4 pancerni i Azor. To tam też się mówiło, że to będziemy bić kogo? No właśnie to. Bo to jest taka miejscowość właściwie, tam to bardzo biedna miejscowość. Nawet Niemcy opowiadali i moi znajomi, którzy właśnie pochodzą z tej miejscowości, mieszkają w tej chwili, podejrzewam, że w Berlinie, to oni opowiadali bardzo, że oni się wstydzą nawet tej miejscowości. Oni wcale się nie dziwili, bo Polacy, my mówiliśmy na nich właśnie tak, a oni to nie odbierali źle, bo to tak jakby na kogoś powiedzieć ty się Radzaninie, no dla na Sieradzan się mówi troszeczkę inaczej, ty kołtunie. To jest takie najbardziej znane powiedzenie tutaj obraźliwe w tamtym. No więc jakby tak Niemcy powiedzieli ty kołtunie sieradzki, no to by było tak troszeczkę nieprzyjemnie, no nie? Akurat Polakom, którzy znają to powiedzenie, tak? Tak jak jeszcze jest takie śląskie powiedzenie, ale to już nie będę denerwował Ślązaków, bo nie chcę denerwować, ale no to tak jak na Poznaniaku by opowiadać, że to są pyry, tak? Ale oni to lubią nawet, bo oni są Pyrlandią, tak? Pyrlandia to jest po prostu poznańskie pomarańcze, tak? Ale to oni używają te pomarańcze wszędzie, zawsze i na wszelaki sposób. Ja pamiętam, kiedy w Koszalińskim Instytucie wymyślono takie słodkie ziemniaki kolorowe. No i pamiętam, ktoś przywiózł do nas z tego instytutu. No takie to było, no. I co najciekawsze, że cała ta sałatka składała się wyłącznie tylko z ziemniaków. No i moja mama tak patrzyła na to i tak mówi, no ale składniki to oprócz skrobi to tutaj żadnych witamin się nie zje. No i właśnie to jest takie zapychanie, wiecie o co chodzi. To jest powrót do tej deseczki przemielonej i dosypanej do tego pieczywa. No więc to jest taki wypełniacz, po prostu wypełniacz. Tak, żeby czasami, zresztą tych wypełniaczy w tej chwili, tutaj też oglądałem taki program z chłopakiem, więc on mówi, lepiej żeby nie oglądać jak się produkuje kiełbasę, bo potem się przestaje ją jeść. No to jest mniej więcej na tej samej zasadzie. Także mamy super wiadomość, czyli Pluton zaczyna świetnie działać. Ja zwracam uwagę, bo co pewien czas będę zwracał uwagę o tym Plutonie, bo niektórzy nie kojarzą, że rolnik to jest Pluton. On nie jest Plutonem, tylko jego praca w ziemi jest Plutonem. Jak on miesza tą ziemię, jak on wykopuje te wszystkie żyjątka, które są, to wszystko, jak ziemia na przykład pracuje, jak jest kompost zrobiony, tak? I ona się grzeje, taką temperaturę ma swoją, to prawie jest wulkan, co tam się dzieje, nieważne co tam się dzieje, ale to jest właśnie praca Plutona, czy jak się orze i ta skiba się obraca, to jest właśnie ten Pluton. My mamy to na ascendencie, słuchajcie, my to mamy wrodzone, każdy z nas, no wiecie, ten woreczek ziemi, jak wyrzucali nas z tej ziemi, bieda, przede wszystkim, Panie, bieda,
I ten bratek, pamiętacie to? Czytaliśmy to kiedyś tam w książkach, w szkole podstawowej chyba. I to było ciekawe, że to było tak blisko morza, no nie? I taka tęsknota, pustka i tęsknota i takie dalekie spojrzenie w nicość. To jest dopiero majstersztyk. Dzięki Wam, słuchajcie, piszcie, cieszcie się i przede wszystkim wspomagajcie tych, którzy są tymi rolnikami, tymi, którzy nas żywią. Ja nie chcę tutaj wspomagać to, co było za czerwonych, bo czerwoni bardzo ładnie mówili o tych rolnikach, ale też ich bardzo ładnie chłostali. Ojej. Pamiętam wtedy, pamiętam jak przyjechała tacy panowie takich skórzanych, właściwie skórzanych kurtkach i takich prochowcach, długich, bardzo długich na tych takich motocyklach i słuchajcie, autentycznie z bronią i przyjechali ci żołnierze. Słuchajcie, pamiętam wtedy do wujka i zaczęli penetrować te stodoły, zaczęli to wszystko dźgać, to zboże. Słuchajcie, to po prostu horror. Ja wtedy miałem 5 lat. 5 lat, może 6. W 1963 przyjechał do mnie wujek ze Stanów Zjednoczonych. Wtedy właśnie zginął, później zginął John Kennedy. No więc ja mam z tych lat, to było przed 60 lat. Ale pamiętam moich kolegów, gdzie ojcowie jeszcze siedzieli i chociażby w więzieniach. Teraz coś by powiedział, no bo byli wypuszczeni tam na kilka dni albo coś tam i stąd oni się wzięli, bo też czasami byłem zdziwiony, jak to twój ojciec siedzi i za politykę, no ale siedzieli, tak. I też wam opowiem kiedyś. Kiedyś pojedziemy na te groby, pokazałem tutaj kiedyś we Wszystkich Świętych, jak byłem na grobie pana Żołnika, który był tym Westerplatczykiem, który nie podał Niemcowi ręki, nie chciał podać ręki, bo to jest właśnie ten patriotyzm, to jest to, na co zważam uwagę, na co zwracam uwagę. I dzisiaj taki film puściłem na Facebooku, chyba na Facebooku puściłem, o panu, który siedzi na tym drugim stołku w Polsce, który tak się czasami popłakuje, jak można, bo to jest bardzo ciekawa postać. Tylko ja nie chcę robić tego tutaj sam i wiecie, o co chodzi, bo cenzura istnieje, jednak istnieje, to nie jest tak, że nie, a cenzury, nie to, że się obawiam, to nie chodzi o to, tylko zamknął mi ileś lat pracy tutaj na tym YouTubie, bo kiedy już będę miał swoje, właśnie z kolegą żeśmy się wczoraj zdenerwowali i własną platformę, żeby otworzyć. No i właśnie chyba trzeba będzie własną platformę otworzyć, trzeba będzie jakoś tak jak zrobiła ta telewizja, ale słuchajcie, no można by tam i też chyba przejdziemy tam, ja przejdę z offsetką, z pewnymi rzeczami, bo zaczyna być po prostu nie to, że niebezpiecznie, zaczyna być niekulturalnie i w dodatku klakieruje się postaciom, które nie są przezroczyste, nie są kryształowe, to nie są te postacie. I tutaj, jeżeli są te postacie tutaj, to się je bardzo ładnie szkaluje. Zresztą świetnie wiemy po panu, który był właśnie rolnikiem, który robił te wszystkie rzeczy, którego, no co tu ukrywać, ale dzisiaj nie ma, a bardzo często na YouTubie go oglądamy tutaj z Wybrzeża. I to jest właśnie najbardziej smutne, że po prostu dobrze, że on był i przecież też był marszałkiem Sejmu i naprawdę wspaniałym marszałkiem Sejmu. Tutaj trzeba przyznać, ja pamiętam jeszcze na swoich zajęciach, że go na początku, nawet z bardzo dobrych kolegów moich kolegów to oczywiście, że tak, ale żeśmy go porównywali troszeczkę do tego z Białorusi, że on taki sam i ten krawat taki, wiecie, patriotyczny, bardzo biało-czerwony i to wszystko. Ale dzisiaj, patrząc się na to
Tu były dwa błędy popełnione, najważniejsze. Pierwszy to okrągły stół i to, co chciał zrobić nieopatrznie pan prezydent Lech Wałęsa, że chciał dać po tym milionie każdemu i to by załatwiło sprawę, by nie było tych wszystkich afer. A druga sprawa to właśnie pana tego, który był tym rolnikiem i także i ostatnio też oglądałem pana ministra Janowskiego, tak? Posła i jednocześnie ministra Janowskiego. Pamiętam, jak go wprowadzono w ten stan z tymi cukrowniami. A o tych cukrowniach też chętnie porozmawiamy, o co chodzi, bo tutaj chodzi o, to jest uderzenie w Teksas. To jest właśnie działanie, które dosięga Teksasu i tutaj był bardzo zdziwiony profesor Leszek Weres, bo brał w tym udział i opowiem wam taką historię właśnie, ale to kiedyś, bo to muszą być osoby jeszcze, które są jakby z tego grona, bo to się zamyka, także nie mówiłem bez kozery tutaj o o Teksasie, nie mówiłem o tym i teraz o tej Argentynie też zwracam uwagę na tego prezydenta, bo to jest naprawdę, nie wiem czy zwrot, ale może być to ten punkt taki zerowy, wiecie o co chodzi, o taki punkt, od którego rozpoczynamy jakby zabawę i nowe spojrzenie i likwidacja tego człowieka szczęśliwego, bo właśnie on udowodnił, że człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy pracuje, a nie wtedy, kiedy nie pracuje. Bo człowiek, który nic nie robi, nie jest człowiekiem. Jest rośliną. A roślina za wszelką cenę chciałaby się poruszać. I są rośliny, które się poruszają. I to nawet niezłe odległości. Mają różne sposoby rośliny. Ale to jest zupełnie inne zagadnienie. Człowiek zbyt krótko żyje. Rośliny mają inny temperament, inne. Tym się zajmuje moja koleżanka właśnie tutaj, tą rozmową tutaj z roślinami. Szukamy takiej osoby, która potrafi korespondować z roślinami. Jak znacie, to za wszelką cenę proszę o wiadomość. Proszę o wiadomość. Telefon znajdziecie na tym, a jak nie, no to po prostu napiszcie na dole, że macie taką osobę, ja się szybciutko skontaktuję. Nie piszcie numeru telefonu, tylko napiszcie, to ja napiszę od razu w którymś filmie, podam telefon, albo tej osobie na dole podam swój telefon, żeby już było i skontaktuję z tą moją koleżanką, dlatego że potrzebujemy dokładnie do głębszych analiz. Między innymi w astrologii też, dlatego że zajmujemy się astrologią taką ziołoleczniczą, na przykład założeniu, bo z tym, że już doszliśmy do pewnych wniosków, ale musimy to poprzeć mądrymi myślami, a to jest, bo można tak zrobić, że już napisać to, wydać, to nie chodzi o to. To nie jest w mojej jakby jurysdykcji. Nie. Ja się tego boję. Ja zawsze wolę przeanalizować, poczekać. Tak, widzicie tutaj z tym Plutonem. Jesteście świadkami największego kryzysu medialnego. Jak oszukuje się właśnie tymi rzeczami. Jak się prowokuje zupełnie co innego niż to, co będzie. Czy zwycięstwo to jest astrologii, trudno powiedzieć. To nie jest zwycięstwo astrologii, a astrologia nie jest jakby na piedestale, bo gdyby była na piedestale, to tak, ale zwycięstwo astrologii, jak się patrzy, i to jest najciekawsze, że tych astrologów, którzy znają się na astrologii, bo oni to doskonale widzą, że to nie jest to. To jest przemiana zupełnie inna niż oni by chcieliby stworzyć. I ta przemiana i tak ona się musi być taka, jaką żąda kosmos. I nie ma możliwości, żeby człowiek, mimo to, że są jakieś starania, że są jakieś owieczki doli, że
są jakieś wyspy, na których się prowadzi doświadczenia i doktor Moreau tutaj istnieje i uważa się za twórcę i stwórcę, to absolutnie on nie jest ani twórcą, ani stwórcą. Jest po prostu klakierem największej głupoty. Ponieważ nie rozumie jeszcze jednego, że nie ma co ingerować tam, gdzie ma prawo tylko i wyłącznie do tego Bóg. Nawet nie twórca, nie stwórca. Nie, to nie jest to samo. My naprawdę jeszcze dalecy, jak komuś się wydaje, że on już pojął wszystko i jest ta zabawa, to jest bzdura na kółko. To jest ogromne niedopatrzenie umysłowe. To jest ktoś, kto jest na bardzo ograniczonym stopniu umysłowym, dlatego że chociażby, tutaj zaznaczam dla tych, którzy tam coś kombinują, to spójrzcie na tego profesora japońskiego, który te śnieżynki zrobił i te śnieżynki, które brał z miejsc świętych i te, które były na przykład odprawiane jakieś uroczystości. I teraz popatrz sobie na wodę z Gangesu. A teraz jest program jakiegoś Polaka, który poszedł do tych ludzi, którzy żywią się właśnie tym mięsem ludzkim, czyli są kanibalami. I to jest jakaś sekta. Ja tego nie oglądałem, po prostu nie mogę takich rzeczy oglądać. No wybaczcie, no ale dlatego też wypadłem, no nie jestem dzisiaj współcześnie lekarzem. Bym był lekarzem, no na pewno bym skończył jako medycynę. Podejrzewam, że byłbym psychiatrą, bo ta dziedzina mnie najbardziej intryguje, a gdybym nie był psychiatrą, no to nie wiem, kim bym był. Mój ojciec najbardziej chciał, żebym został stomatologiem, ale mnie ta praca wyjątkowo nie odpowiadała. Lekarzem stomatologiem oczywiście, a nie tam dentystą. Nawet lekarz dentysta to jest protetyk, dokładnie, to są ci, którzy robią protezy, a ci, którzy robią implanty, to są chirurdzy, stomatolodzy, a nie dentyści. To trzeba umieć odróżniać i się dziwię, że się wpuszczają w takie maliny. Stoma to stoma po łacinie, no, proszę zwrócić uwagę na to. I to trzeba umieć odróżniać. Słuchajcie, kończę już, zostawiam Was z tą stomatologią i z tym wszystkim, co jest najważniejsze i najważniejszą rzeczą, która jest. Patrzcie, nauczcie się dobrej analizy. Dobrej analizy i dlaczego? Dlatego, że lada moment będziemy wybierać. I w tych wyborach będziemy musieli przeprowadzić dobrą analizę, czy ta osoba, czy nie ta osoba. Czy postawić krzyżyk na tej osobie, znaczy ten krzyżyk pozytywny, czy to, żeby ona weszła w ten panteon, który będzie nami, no, na tym, żeby nami tutaj, no, pomógł nam żyć, tak? Bo to są no, oni są usługodawcami, tak? Czyli oni pomagają nam realizować nasze plany. No dobrze, jeszcze chwilę coś powiem. Mój przyjaciel mieszkający w Szwajcarii przyjechał po raz pierwszy do Szwajcarii i my prowadziliśmy razem biznes. I on wszedł do urzędu. Ta pani w urzędzie się zapytała, gdzie on mieszka, tak delikatnie. Zapisała sobie telefon, zapisała sobie to i skrupulatnie słuchała i zapisywała, co on chce zrobić tam na terenie Szwajcarii. Wyobraźcie sobie, że za 2 dni dostał, skąd brać materiały do produkcji tej jego firmy i wszystkie hurtownie w okolicy, łącznie za granicą, czy z Niemcami, z Austrią i Francją. Nie wiem, czy Włochy były,
ale wszystkie hurtownie, którym bym mógł zaproponować. Urząd. On mówi, słuchaj, mam wszystko gotowe. I wtedy się zorientowaliśmy, na czym polega pewna firma, która nas bardzo zdziwiła, bo ja kupiłem wtedy dokładnie w pewnej firmie, nie powiem gdzie, marynarki z lnu. Te marynarki kupiłem za bardzo marne grosze, a one były przerażająco drogie w Szwajcarii. Przerażająco drogie. Żadnego Polaka nie stać. Dobrze sytuowanego, naprawdę bardzo bogatego człowieka było stać na tą marynarkę. Tak, kochani. A tutaj się produkowała za grosze. Ja mu dałem tą marynarkę w prezencie. Jak on zobaczył, to on nie uwierzył. Po prostu odwracał na wszystkie strony tę marynarkę. I tam była ta firma, wszywka była tej firmy. Robili to dwóch Polaków, Włoch i chyba Szwajcarii jeszcze. 4 osoby albo 5 osób było w tej firmie. Bardzo podobnie jak na to, jak wystartowała Rezerw, tylko Rezerw wystartowała w Gdańsku. Zresztą to jest wspaniała firma, uważam, że jedna z najmądrzejszych w Polsce firm. Nie wiem, czy ja dobrze mówię po polsku, bo niektórzy mnie potem naprawiają. To przepraszam, no ale wiecie, o co chodzi. Także słuchajcie, naprawdę zostawiam Was do jutra. Nie wiem, czy jutro zdążę, ale mam nadzieję, bo jutro mam bardzo ważne 2 spotkania takie, ale no, miejmy nadzieję, że się uda. Może w poniedziałek dopiero wyjdzie, bo będę w nocy robił, a to dzisiaj wyjdzie, także za chwilę siadam. Nie wiem, która jest godzina, nawet nie mam tutaj żadnego. Telefon się ładuje, drugi też, komputer zrobił ciemność, widzę ciemność. Pamiętacie z tego filmu takiego? To też jest dosyć interesujący film. Taki lekko proroczy. Do zobaczenia. Z Bogiem.